Z okna szpitala na rogu Lesznej i Żelaznej pochód sierocińca obserwowała lekarka Adina Blady-Szwajger. Po latach pisała: dzieci szły żelazną w stronę Nowolipek, tak, że widzieliśmy je na małym odcinku. I koniec. Myśmy nie mogli nawet ruszyć się przy oknie, a oni po prostu defilowali przed nami. A potem jeszcze raz staliśmy we framudze okiennej i patrzyliśmy, jak żelazną w stronę Nowolipek idzie Korczak z dziećmi. Podobno 6 sierpnia, ale ja tego nie pamiętam, bo myśmy dni nie liczyli. Marek Rudnicki, który obserwował grupę na Umszlagplacu, pisał: nie było gestów, nie było śpiewu, nie było dumnie podniesionych głów. Nie pamiętam, czy ktoś niósł sztandar Domu Sierot. Mówią, że tak. Była straszliwa, zmęczona cisza. Korczak wlókł nogę za nogą, jakiś skurczony, mamlał do siebie coś od czasu do czasu. Gdy sobie tę scenę przypominam, a rzadko mnie ona opuszcza, wydawało mi się, że słyszałem, że mamlał słowo dlaczego. Byłem dość blisko, by usłyszeć. Ale na pewno to był wybryk mojej wyobraźni w retrospekcji. Nie były to chwile filozoficznych refleksji, to były chwile tępej, milczącej rozpaczy już bez granic, już bez pytań, na które nie ma odpowiedzi. Henryk Goldschmidt, lekarz, pisarz, pedagog, dyrektor Domu Sierot, szerzej znany pod pseudonimem Janusz Korczak. Pracował jako lekarz miejscowy w szpitalu dziecięcym Bersonów i Baumanów, był twórcą pisma Mały Przegląd, redagowanego przez dzieci, oraz występował na antenie Polskiego Radia z pogadankami o wychowaniu dzieci. Był prekursorem nowoczesnej pedagogiki, budowania relacji dorosłe-dziecko oraz propagatorem praw dziecka. Jego pisarski dorobek obejmują literaturę dla dzieci, publikacje o tematyce społecznej, jak i książki i artykuły traktujące o wychowywaniu dzieci. Od 1912 roku współprowadził ze Stefanią Wilczyńską Dom Sierot dla dzieci żydowskich, w którym wprowadził szereg innowacyjnych metod edukacyjnych i wychowawczych, jak sąd, sejm, kasa pożyczkowa, kluby sportowe i rozrywkowe. Jesienią 1940 roku Korczak zmuszony był do przeniesienia siedziby Domu Sierot do getta, a rok później do kolejnej zmiany lokalizacji w związku ze zmianą granic getta. Dom Sierot przy Krochmalnej 92 w Warszawie istniał w 1912 roku i był prowadzony przez Korczaka i Stefanię Wilczyńską. Wilczyńska była pedagogzką, absolwentką Uniwersytetu w Liège. Dom Sierot w październiku 1940 roku został przeniesiony na teren getta, ale wychowawcy starali się zachować przedwojenny standard opieki nad dziećmi. Korczak, Wilczyńska i pozostali wychowawcy oraz prawie 200 sierot zostali w czasie wielkiej akcji deportacyjnej wyprowadzeni na Umszlagplac. Miało to miejsce prawdopodobnie 5 lub 6 sierpnia 1942 roku. Janusz Korczak odrzucił propozycję przyjaciół i znajomych z aryjskiej strony, którzy oferowali mu pomoc w wyjściu z getta i znalezieniu kryjówki. Nie wyobrażał sobie ucieczki i zostawienia sierocińca. Lekarz, ale przede wszystkim pedagog, opiekę nad dziećmi i ich wychowanie uczynił celem i głównym zadaniem swojego życia.